Program Laboratorium Metrologii powstał dzięki wsparciu patronów. Bardzo dziękuję za Waszą obecność. Cześć, dzień dobry, witam w Laboratorium Metrologii. Od dłuższego czasu zastanawiałem się, czy kupić sobie drona, ale to były jednak rzeczy dosyć drogie. I teraz, kiedy wyszedł nowy Mini 4K za nieco ponad 1000 zł, kupiłem go sobie. I wiecie co? Od ponad 2 miesięcy przeżywam swoje drugie dzieciństwo. Dzisiaj będzie więc o dronach. Powiem Wam, na jakiej zasadzie działają drony, jak jest realizowany lot, w jaki sposób dron interpretuje sterowanie wykonywane przez operatora. Jak to się dzieje, że on potrafi stabilnie zawisnąć w powietrzu i wykonywać dosyć skomplikowane manewry. Będzie więc o algorytmie sterowania takim dronem, ale przede wszystkim o oczach tego drona na świat, czyli o czujnikach, które pozwalają w precyzyjny sposób określić jego pozycję w przestrzeni, ale również orientację. Ta informacja pomiarowa jest niezbędna właśnie do tego, aby ten dron mógł korygować swoją pozycję. Mógł na przykład stabilnie wisieć w powietrzu nawet przy mocnym wietrze. Opowiem Wam więc o czujnikach MEMS, o akcelerometrach, żyroskopach, magnetometrach itd. Myślę, że jest to dosyć ciekawy temat, tym bardziej, że drony dzisiaj stają się bardzo popularne. Zapraszam na film. Na początku minutka o historii. Dron to bezzałogowy statek powietrzny lub wodny, pilotowany zdalnie lub wykonujący misję autonomicznie. Pierwszy koncept wielowiernikowca zaprezentował George Cayley w 1843 roku. Jednak pierwszym pełnoprawnym dronem była konstrukcja opracowana i pilotowana zdalnie przez Nikolę Teslę. W 1898 roku zaprezentował on urządzenie nazwane teleautomatonem, łódź podwodną sterowaną radiowo. Na przełomie XIX i XX wieku podejmowano wiele prób skonstruowania bezzałogowych statków powietrznych na potrzeby militarne. W latach 30. Brytyjczyk Reginald Denny opracował Radioplane One, który miał służyć jako ruchomy cel do szkolenia obsługi dział przeciwlotniczych. Po II wojnie światowej rozwijano koncepcję dronów i tak w 1956 roku powstał wielosilnikowiec Convertan Wings Model A Quadrotor. Największym problemem na tym etapie rozwoju dronów była ich niestabilność podczas lotu i trudności ze sterowaniem, co powodowało, że wiele projektów zarzucono. Kolejne dziesięciolecia to rozwój dronów na potrzeby wojska. Przykładami są RQ-2 Pionier i MQ-1 Predator. Rozkwit cywilnego zastosowania dronów to ostatnie 20-30 lat. Zaczęto dostrzegać potencjał takich maszyn w zastosowaniu przemysłowym, do inspekcji różnych konstrukcji z powietrza, w rolnictwie, geodezji czy kinematografii, a obecnie we wspomaganiu służb mundurowych, fotogrametrii, transporcie towarów czy rozrywce. Współczesne drony można podzielić na wyczynowo-sportowe FPV oraz profesjonalne i konsumenckie. Drony FPV to jak samochody z wyłączonymi systemami bezpieczeństwa, pozwalają na wyczynowe loty, ale sterowanie nimi jest trudne. Za to drony profesjonalne oraz te przeznaczone do rozrywki i filmowania posiadają układy wspomagające sterowanie i zapewniające stabilność drona w powietrzu. To o tych dronach będzie ten film. Podstawowe komponenty współczesnego drona to zestaw czujników mierzący różne parametry związane z lotem. O tym będzie szczegółowo za chwilę.
Ponadto kontroler lotu, silniki ze śmigłami oraz sterownik silników, układ zasilania, nadajnik i odbiornik sygnału, kamera oraz aparatura sterująca. Ważnym elementem związanym z kontrolerem lotu jest algorytm sterujący pracą silników drona, regulator PID, proporcjonalno-całkująco różniczkujący. O szczegółach tego kontrolera nie będę tutaj mówić, gdyż jest to temat na osobny film. Czujniki stosowane w dronach można podzielić na dwie grupy. Niezbędne, związane z pomiarem pozycji i orientacji drona w przestrzeni, oraz opcjonalne, poprawiające bezpieczeństwo lotu, kamery dolne i czujnik podczerwieni, lidar czy kamery boczne do omijania przeszkód. Skupię się na tej pierwszej, niezbędnej grupie czujników i zastanówmy się, dlaczego ich rola we współczesnych dronach jest tak istotna. Prędkość obrotowa 4 lub więcej śmigieł drona musi być precyzyjnie sterowana tak, aby dron był stabilny podczas lotu. Nie jest to oczywiste zadanie, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że dron ma 6 stopni swobody, 3 związane z kierunkami X, Y i Z oraz 3 związane z osiami obrotu, pochyleniem pitch, przechyleniem roll i odchyleniem yaw. Zobaczmy, jak wygląda schemat sterowania w takim przypadku. Wyobraźmy sobie kwadrokopter w postaci obiektu o 4 wejściach i jednym wyjściu. Wejścia X1 do X4 reprezentują sygnały wymuszające, siły i momenty obrotowe generowane przez 4 silniki drona. Przez wyjście Y rozumiemy natomiast faktyczną pozycję i orientację drona w przestrzeni 3D. Załóżmy teraz, że sterowanie zadane przez operatora, czyli określona pozycja lub manewr, który chcemy osiągnąć, jest oznaczone symbolem X na tym schemacie. Pytanie więc brzmi, jak dobrać wartości 4 wymuszeń, wspomniane silniki, aby na wyjściu naszego obiektu otrzymać odpowiedź, czyli pozycję lub manewr, jak najmniej odległą od zadanego przez człowieka sterowania. Oczywiście takie sterowanie realizuje się w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego z kontrolerem lotu. Z jednej strony kontroler otrzymuje informacje o zadanym przez człowieka sterowaniu, z drugiej zaś strony musi znać aktualną pozycję i orientację drona w przestrzeni, aby dobrać odpowiednie wysterowanie silników. Jeżeli nasze żądanie X i odpowiedź drona Y są jednakowe, to aktualne sterowanie jest utrzymywane. Jeżeli nie, to kontroler lotu wprowadza korekty do wysterowania silników. Częstotliwość pracy takiego układu to kilkaset herców, gdyż dron musi bezzwłocznie reagować na komendy operatora, kompensować pozycję podczas silnych podmuchów wiatru, czy reagować na detekcję przeszkody. Ale jak uzyskać precyzyjną informację o położeniu i orientacji drona w przestrzeni w układzie z 6 stopniami swobody? Tu właśnie na pierwszy plan wkraczają czujniki: akcelerometr, żyroskop, magnetometr, czujnik ciśnienia oraz system GPS. Ponieważ żaden z tych czujników nie daje kompletnej informacji pomiarowej lub nie jest ona wystarczająco dokładna, to na podstawie wyników pomiarowych realizowana jest fuzja danych, dzięki czemu wynik pomiaru YP jest bardziej dokładny niż pojedyncze pomiary z każdego z czujników z osobna. Bezwzględna pozycja drona jest wyznaczana za pośrednictwem systemu GPS. Ta informacja jest uzupełniana o dane z systemu nawigacji inercyjnej, nazywanego INS od Inertial Navigation System lub IMU od Inertial Measurement Unit. W skład IMU wchodzą akcelerometr, żyroskop oraz magnetometr. Akcelerometr mierzy przyspieszenie liniowe w 3 osiach X, Y i Z. Na tej podstawie jest możliwe obliczenie przemieszczenia drona w przestrzeni. Żyroskop z kolei mierzy prędkość kątową w 3 osiach, wspomniane wcześniej pitch, roll i yaw. Na tej podstawie obliczana jest orientacja kątowa drona w przestrzeni. W końcu magnetometr poprzez pomiar natężenia ziemskiego pola magnetycznego pozwala ustalić orientację drona względem bezwzględnego układu odniesienia, jakim mogą być kierunki geograficzne. Pomiar ciśnienia powietrza jest dodatkowo potrzebny do określenia wysokości drona względem pozycji startowej. Podsumowując więc, informacja pomiarowa z wymienionych czujników daje pełen obraz położenia i orientacji drona w przestrzeni, co jest niezbędne do realizacji algorytmu sterowania dronem i stabilizacji lotu. Co więcej, pozwala to na realizację autonomicznego przelotu drona po z góry ustalonej trajektorii na mapie, automatyczne śledzenie obiektów czy automatyczny powrót do punktu startu. Na końcu filmu pokażę Wam niesamowite zdolności dronów z czujnikiem lidar. Taki dron mapuje w cudzysłowie teren, nad którym się porusza, dzięki czemu może wrócić do punktu startu nawet przy braku obecności sygnału GPS wewnątrz budynku.
Już za chwilę rozbiorę dla Was drona i pokażę jego wewnętrzne układy. Tymczasem 2 słowa o czujnikach MEMS. Część czujników w dronach, jak akcelerometry, żyroskopy czy czujniki ciśnienia, jest wykonywanych w technologii MEMS – Micro Electro Mechanical Systems. Jak nazwa wskazuje, są to mikroukłady elektromechaniczne, a więc w jednej strukturze, np. krzemu, są wykonywane elementy mechaniczne i elektroniczne. Ta integracja jest realizowana w skali mikrometrów, a więc porównywalnej do grubości ludzkiego włosa, choć układy takie mogą mieć większe rozmiary. Stąd układy MEMS są wytwarzane metodami podobnymi jak układy scalone, za pomocą m.in. selektywnego trawienia chemicznego. Układy MEMS zrewolucjonizowały współczesną sensorykę i umożliwiły miniaturyzację urządzeń. W tej technologii wytwarzane są nie tylko czujniki do dronów czy pojazdów samochodowych, ale ogólnie sensory o szerokim zastosowaniu. Głowice drukarek atramentowych, elementy wykonawcze mikromaszyn, elektrody biomedyczne i wiele innych. Jeżeli chcecie film o innym zastosowaniu takich czujników, np. w samochodach, dajcie znać w komentarzach. Skoro wiemy już, dlaczego obecność akcelerometru jest niezbędna w dronie, to zobaczmy, jaka jest jego zasada działania. Aby zmierzyć przyspieszenie danego ciała, należy zdefiniować inercjalny układ odniesienia, czyli taki, który nie porusza się lub porusza się ruchem jednostajnym. Ponieważ w środowisku pomiarowym zazwyczaj trudno jest znaleźć taki układ odniesienia, to pomiar przyspieszenia jest realizowany pośrednio przetwornikiem z masą sejsmiczną. Przetwornik taki przetwarza bezwzględne, czyli odniesione do nieruchomego układu odniesienia, przyspieszenie obudowy przetwornika na względne przemieszczenie masy sejsmicznej w stosunku do obudowy, które potrafimy mierzyć różnymi metodami. Istnieje wiele różnych konstrukcji, jednak każdy akcelerometr zbudowany jest z 3 podstawowych elementów – obudowy, sprężyny i masy, choć w niektórych konstrukcjach jest też tłumik. Jego zasada działania opiera się na podstawowych prawach dynamiki Newtona, szczególnie drugim, łączącym siłę z przyspieszeniem i masą. Masa posiada bezwładność, nazywaną też inercją, czyli cechę powodującą, że ciało o danej masie ma tendencję do pozostania w spoczynku lub poruszania się ruchem jednostajnym, a więc bez przyspieszenia. Następuje tu przetwarzanie bezwzględnego przemieszczenia x lub przyspieszenia obudowy czujnika względem nieruchomego układu odniesienia na względne przemieszczenie masy sejsmicznej w stosunku do obudowy, czyli y. Jak za chwilę Wam udowodnię, pomiar tego względnego przemieszczenia y pozwala obliczyć przyspieszenie działające na czujnik. Popatrzmy sobie na model takiego akcelerometru. Ja zaprojektowałem i wydrukowałem na drukarce 3D takie przestrzenne modele różnych czujników. No i mamy tutaj ten najprostszy czujnik z masą, sprężyną i obudową czujnika. Ponieważ ta masa posiada pewną bezwładność, to jeżeli na czujnik zacznie działać przyspieszenie i ta obudowa zacznie się przemieszczać, to względem tego przemieszczenia ta masa będzie poruszać się z pewnym opóźnieniem, z pewną inercją. I jak zaraz Wam pokażę, jeżeli będziemy w stanie zmierzyć przemieszczenie tej masy względem obudowy przy działającym przyspieszeniu, to będziemy mogli na tej podstawie ocenić wartość tego właśnie przyspieszenia. Opis matematyczny akcelerometru nie jest specjalnie skomplikowany, a wzór na różniczkowe równanie ruchu wyprowadza się na podstawie drugiej zasady dynamiki Newtona. Jednak oszczędzę Wam tego. Zainteresowanych zapraszam na wykład z sensoryki samochodowej na AGH. Dla nas ważne jest to, że na końcu dochodzimy do równania, które wiąże przemieszczenie masy względem obudowy czujnika z przyspieszeniem działającym na czujnik. Jeżeli zmierzymy to przemieszczenie, to obliczymy przyspieszenie. A znając przyspieszenie, można dalej obliczyć pozycję drona w przestrzeni. W dronach stosuje się akcelerometry wykonane jako MEMS. Tutaj mam model jednoosiowego akcelerometru wykonanego w technologii MEMS. No i popatrzcie, znowu te charakterystyczne elementy. Masa, sprężyny, obudowa czujnika. No i tutaj te elementy reprezentują nam kondensator o zmiennej wartości. Jak taki czujnik działa? Załóżmy, że chcemy mierzyć przyspieszenie w tej osi. Jeżeli obudowa zacznie się przemieszczać, dajmy na to w tą stronę, to inercja masy spowoduje, że ona przez jakiś czas pozostanie w spoczynku,
Widać? Czy w jedną, czy w drugą stronę, na skutek czego zmieni się pojemność, a to jest miarą przemieszczenia tej masy. A więc znowu mierząc to przemieszczenie, możemy obliczyć przyspieszenie działające na czujnik. No i w ten sposób ten czujnik działa. To jest czujnik jednoosiowy. Jeżeli chodzi o drugą oś, prostopadłą, to wystarczy obrócić go prostopadle i tak też w układach scalonych się robi, że oś X i oś Y są mierzone za pomocą takich właśnie akcelerometrów, które są do siebie prostopadłe. Natomiast co z osią Z w przypadku takich czujników zintegrowanych, czyli osią jakby pionową? No, nie stawia się w strukturze krzemu takiego akcelerometru pionowo. Trzeba tutaj użyć nieco innej metody. I popatrzcie, wydrukowałem też taki model akcelerometru dla osi Z. Konstrukcja jest tu nieco bardziej skomplikowana. Mamy znowu masę, a w zasadzie dwie masy. Popatrzcie, tu jest jedna masa o większej wartości, tu jest druga masa wyraźnie o mniejszej wartości i ta masa jest tutaj zawieszona na takiej belce skrętnej względem bazy akcelerometru. Czyli widać tutaj, muszę zobaczyć, to dobrze będzie widać, tu jest taka szczelina, ta masa, jeżeli nie działa na akcelerometr, przyspieszenie jest zawieszona w ten sposób. Tak? No i wyobraźmy sobie, że te dwa elementy, ten i podstawa akcelerometru, tworzą nam tutaj znowu kondensator. Jeżeli na ten akcelerometr będzie teraz działało przyspieszenie w osi pionowej, na przykład będzie się on przemieszczał do góry pod wpływem tego przyspieszenia, to ta masa bezwładna, tu o większej wartości, niejako przeważy tą belkę w dół, prawda? Ona opadnie w ten sposób przy ruchu do góry. Natomiast przy ruchu w dół będzie odwrotnie. Ta masa się uniesie, tak? Czyli ta szczelina tutaj powietrzna się powiększy. No i tak ta część ruchoma będzie tutaj drgać w jednym bądź w drugim kierunku w zależności od kierunku przyspieszenia. Nawet ten układ jest na tyle elastyczny, że w ten sposób się zachowuje, jeżeli ja tutaj przykładam przyspieszenie. No i miarą tego przyspieszenia znowu są te zmiany pojemności tutaj mierzalne. No i na tej podstawie można określić przyspieszenie w osi pionowej. Tak to wygląda w tym przypadku. Czujniki takie są wykonywane jako MEMS w procesie selektywnego trawienia krzemu, podobnie jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnych układów scalonych. Ich rozmiary wynoszą od dziesiątków do setek mikrometrów, a więc są porównywalne z grubością ludzkiego włosa. Na zdjęciu widzimy obraz z mikroskopu elektronowego struktury takiego czujnika. 1 to masa sejsmiczna, 2 sprężyna, 3 elektrody kondensatora. Struktur akcelerometrów jest bardzo dużo. Na tym zdjęciu widzimy inną konstrukcję, choć zasada działania jest taka sama. Mamy tu 2 akcelerometry dla osi X i Y. Przyglądnijmy się teraz czujnikom żyroskopowym. I od razu jedna uwaga. Należy odróżnić scalone czujniki żyroskopowe od klasycznego żyroskopu mechanicznego. Te pierwsze służą do pomiaru prędkości kątowej drona wzdłuż 3 osi, a żyroskop mechaniczny to urządzenie do pomiaru lub utrzymywania danej orientacji przestrzennej. Nas interesują czujniki żyroskopowe wykonane w technologii MEMS. U podstaw zasady działania takich czujników leży efekt Coriolisa. Otóż efekt ten powoduje odchylenie od linii prostej ruchu ciała w układzie obracającym się. Innymi słowy, jeżeli ciało o masie m porusza się po linii prostej z prędkością v i z jakiegoś powodu układ odniesienia związany z tym ciałem zacznie się obracać z prędkością kątową omega, to na ciało zacznie działać siła pozorna Fc, która spowoduje odchylenie ruchu ciała od linii prostej. Jest to ten sam efekt, który występuje w wahadle Foucault. Tu układem obracającym się jest Ziemia, a zmiana płaszczyzny wahadła w czasie jest dowodem na to, że Ziemia się obraca.
Swoją drogą to piękny eksperyment fizyczny. W żyroskopach MEMS ruch masy ma charakter oscylacji i jest wymuszony w sposób elektryczny, np. poprzez elementy piezoelektryczne, które zmieniają swoje wymiary geometryczne pod wpływem dostarczonego ładunku elektrycznego. Wyobraźmy sobie teraz, że masa M oscyluje między punktami o promieniach D1 i D2 z prędkością radialną VR. Jeżeli ten układ pozostaje w spoczynku, to na masę nie działają dodatkowe siły. Jeżeli jednak układ ten zacznie się obracać z prędkością kątową omega, to masa będzie się poruszać po trajektorii zaznaczonej przerywaną linią i zacznie na nią działać pozorna siła Coriolisa Fc równe minus 2m razy omega razy VR oraz przyspieszenie Coriolisa AC minus 2 razy omega VR. Ponieważ prędkość oscylacji masy VR znamy, a przyspieszenie już wiemy jak mierzyć, to z powyższego wzoru łatwo można obliczyć prędkość kątową. W praktyce stosuje się żyroskopy symetryczne, nazywane lustrzanymi bądź widełkowymi, zawierające dwie masy drgające w przeciwfazie. Dzięki temu zwiększa się czułość pomiaru, a środek ciężkości układu pozostaje nieruchomy. Zobaczmy, jak wygląda czujnik piezoelektryczny. Mam tutaj model takiego żyroskopu widełkowego o dwóch masach symetrycznie rozłożonych względem osi obrotu, czy właściwie środka ciężkości tego układu. Tego typu rozwiązania często są wykonywane w technologii piezoelektrycznej, czyli tutaj na tych widełkach są umieszczone elementy, które wymuszają drgania tych mas, drgania przeciwsobne. Natomiast ewentualne odkształcenia pod wpływem siły Coriolisa też są mierzone za pomocą jakichś na przykład elementów piezorezystywnych, co jest miarą prędkości kątowej. No i teraz jak działa taki żyroskop? Jak już wspomniałem, są tu wymuszane takie przeciwsobne drgania. On sobie cały czas w ten sposób drga i jeżeli ten układ się nie obraca, no to nic więcej tutaj w zasadzie się nie dzieje. Czyli wyobrażamy sobie, że cały czas te drgania występują. Ale w sytuacji, w której ten układ zacznie się obracać, czy w jedną, czy w drugą stronę, to w zależności od kierunku obrotu te masy zaczną się przemieszczać w tej płaszczyźnie, tak? Czyli na zewnątrz lub do środka. No i znowu, tak jak wspomniałem, mierząc to odkształcenie w jakiś sposób, no na przykład jakimś elementem piezorezystywnym, możemy znaleźć relację pomiędzy tym odkształceniem a przyspieszeniem, a prędkością kątową działającą na ten układ. No i to jest taki najprostszy model, który tłumaczy tutaj jakby zasadę działania żyroskopów. Czyli przy obrocie występują siły Coriolisa działające na te dwie masy, występują tu przyspieszenia tangencjalne, no i w efekcie jesteśmy w stanie zmierzyć przyspieszenie. Czujniki piezoelektryczne mają zastosowanie m.in. w branży samochodowej do detekcji kolizji i wyzwalania poduszek powietrznych. W dronach stosowane są czujniki wykonane w krzemie, integrujące elementy mechaniczne i elektroniczne. W dronach raczej rzadko stosuje się czujniki piezoelektryczne takie. Częściej są one wykonane wprost w krzemie, zintegrowane z elektroniką, a więc jako MEMSy. I popatrzcie, tutaj mam taki model żyroskopu. Ten akurat udało mi się znaleźć w internecie, ale świetnie się sprawdza, żeby pokazać zasadę działania. No i co my tutaj mamy? Mamy masę drgającą. Znowu, drgania tej masy są wymuszone. Tak? W jakiś sposób są wymuszone. Powiedzmy, że ona drga sobie w tej osi. Teraz, jeżeli czujnik nie działa, nie obraca się, nie ma tu prędkości kątowej tego układu, no to nic znowu się nie dzieje. Ale jeżeli ten układ zacznie się obracać w którąś stronę, to znowu w zależności od kierunku obrotu, a cały czas wyobrażamy sobie, że ta masa tu drga, na nią zacznie działać siła Coriolisa skierowana w jedną bądź w drugą stronę i cały ten układ, popatrzcie, zacznie się przemieszczać lewo, prawo. Prawda? Tu znowu, jak widzicie, mamy kondensator. Zmienia się
pojemność, a więc możemy na tej podstawie określić to przemieszczenie, a wartość tego przemieszczenia po odpowiednim przeliczeniu da mi prędkość kątową działającą na ten czujnik. No i tak tego typu czujniki działają. Często jest tak, że jeżeli chodzi o daną oś, to są to znowu takie wykonania lustrzane, gdzie te masy drgają w przeciwnych kierunkach. Czyli jeżeli jedna porusza, trudno mi to tu pokazać, ale jeżeli jedna porusza się do góry, to druga porusza się na dół i odwrotnie. O, widać? Czyli troszkę tak jak w tym widełkowym i wtedy taki układ stanowi jakby jedną oś żyroskopu. Jeżeli chcemy drugą oś, no to możemy to sobie ustawić prostopadle, tak? Natomiast jeżeli chodzi o trzecią oś, to tutaj trudno byłoby mi to pokazać na takim modelu. Lepiej będzie omówić mi to na animacji. Zobaczmy zatem, jak skonstruowany jest przykładowy czujnik trzyosiowy. Mamy tu 4 masy drgające wzdłuż osi układu odniesienia. Jeżeli układ obraca się wzdłuż osi roll, to odchylenie od płaszczyzny podlegają masy M1 i M3. Jeżeli układ obraca się wzdłuż osi pitch, to odchyleniu podlegają masy M2 i M4. Jeżeli natomiast występuje rotacja względem osi yaw, to wszystkie masy ulegają przemieszczeniu w płaszczyźnie ich położenia. Pomiar tych przemieszczeń pozwala obliczyć przyspieszenie kątowe, a w konsekwencji położenie kątowe drona w przestrzeni. Podsumowując, suplementarna do systemu GPS informacja pomiarowa z akcelerometrów pozwala doprecyzować położenie drona w przestrzeni, a informacja pomiarowa z żyroskopów określić jego orientację kątową. Pomiary te, łącznie z GPS, podlegają fuzji danych i są wykorzystywane przez kontroler lotu do wysterowania silników drona w taki sposób, aby uzyskać żądane położenie drona zadane przez operatora. Zobaczmy teraz, gdzie zlokalizowane są poszczególne czujniki w dronie. Ale to nie koniec. Przed nami jeszcze magnetometr i czujnik ciśnienia. Zobaczmy sobie, jak taki dron jest zbudowany w środku. Ja rozebrałem tego mojego miniaka i popatrzcie. Mamy tutaj kilka głównych elementów. Przede wszystkim rzuca się w oczy odbiornik GPS. On jest w tym miejscu i podejrzewam, że w tym dronie, również na tej płytce, są zintegrowane czujniki inercyjne, czyli właśnie akcelerometr i żyroskop. W innych dronach może to być osobny układ. Tutaj takiego nie widzę, więc podejrzewam, że jest w tym miejscu. Cała ta płytka jest zawieszona na takich elastycznych gumkach. Chodzi o to, aby tutaj tłumić drgania drona, żeby się to nie przenosiło na sygnały, żeby nie było dodatkowych zakłóceń. Gimbal zresztą, który jest tu, popatrzcie, względem obudowy również jest zawieszony na takich gumkach, żeby tłumić drgania, no niezależnie od tego, że sam gimbal tutaj jakby robi taką kompensację położenia obiektywu. Tu w tym miejscu ten malutki czujnik to jest magnetometr, czyli czujnik zewnętrznego pola magnetycznego, określanie położenia drona, jego orientacji względem kierunków geograficznych Ziemi. No i ten czujnik działa w oparciu o efekt Halla. Co jeszcze tutaj mamy? No, tu jest sterownik silników. Jak widzicie, tu wychodzą 4 wiązki przewodów do każdego z silników, więc to jest sterownik do nich. I w zasadzie z tej strony drona to chyba wszystko. Z drugiej strony tu mamy 2 kamery i czujnik odległości podczerwieni. No, to służy do stabilizacji drona względem podłoża. Tak? Te kamery obserwują na niskiej wysokości oczywiście jakby ziemię, no i stabilizują jego położenie w ten sposób. Natomiast ten tutaj czujnik działa jak radar impulsowy, wysyła impulsy
podczerwone mierzy czas powrotu takiego odbitego impulsu od Ziemi do czujnika, no i na tej podstawie określa wysokość w tym niskim pułapie, czyli na przykład podczas lądowania. Mógłbym go rozebrać tu jeszcze od spodu. Tutaj jest płyta główna i sterownik lotu, ale tu jest radiator pod spodem na termopadach, a ponieważ nie mam takich termopadów na wymianę, no więc nie chcę tego rozbierać, bo miałbym później kłopot złożyć to z powrotem. No ten dron najprostszy, nie ma tutaj dodatkowych kamer żadnych, jeśli chodzi o funkcję omijania przeszkód, więc w zasadzie to jest wszystko. I teraz informacja z tych czujników inercyjnych i z GPS-u jest przekazywana, jak wspominałem, do sterownika. Tam jest realizowany algorytm sterowania silnikami w oparciu o regulator PID. No i teraz, jeżeli na przykład dron wisi w powietrzu, w jednym miejscu, ale występują podmuchy wiatru, które zaburzają jego położenie, jego orientację, no to sterownik tak dobiera wysterowanie silników, żeby ten efekt kompensować, tak? Czyli utrzymać jego pozycję zadaną. No i to się dzieje na bieżąco, kilkaset razy na sekundę, dzięki czemu no, ten dron jest stabilny. To samo jeśli chodzi o różne manewry, kiedy leci, prawda, ta trajektoria jest w ten sam sposób uaktualniona i dzięki temu no, ten dron jest stabilny. Gdyby tego nie było i nie byłoby tego adaptacyjnego sterowania silnikami w trakcie lotu, no to ten dron po prostu by albo by spadł, albo by się obrócił w powietrzu, byłby po prostu niestabilny. Więc ta informacja pomiarowa z tych wszystkich czujników, odpowiedni algorytm daje nam tą stabilizację tutaj drona w powietrzu. Za chwilę pokażę Wam niesamowite zdolności najnowszych dronów z lidarami. Ale teraz jeszcze o czujnikach, bo istotną rolę w nawigacji pełnią jeszcze dwa. Pierwszy to magnetometr, który w połączeniu z informacją pomiarową z akcelerometru w pewnym uproszczeniu działa jak kompas i pozwala na określenie orientacji drona względem pola magnetycznego Ziemi, a więc kierunków geograficznych. Wykorzystywane jest tu zjawisko Halla. Zachodzi ono w pewnych przewodnikach, przez które płynie prąd elektryczny. Jeżeli taki przewodnik będzie umieszczony w zewnętrznym polu magnetycznym, to na nośniki prądu zacznie działać siła, powodując zmianę ich trajektorii ruchu. To z kolei powoduje niejednorodność rozkładu ładunków dodatnich i ujemnych w poprzek przewodnika, a więc powstaje pole elektryczne będące źródłem tzw. napięcia Halla. Wartość tego napięcia jest proporcjonalna do natężenia pola magnetycznego. Obliczenie orientacji drona względem kierunku północnego wymaga jeszcze informacji o tym, gdzie znajduje się powierzchnia Ziemi, a więc jak jest skierowany wektor przyspieszenia ziemskiego. W tym celu jest wykorzystywana fuzja danych z magnetometru i akcelerometru. Kolejny czujnik, o którym warto wspomnieć, to czujnik ciśnienia powietrza. Na podstawie pomiaru ciśnienia precyzyjnie jest wyznaczana wysokość położenia drona względem punktu startu, tak zwane AGL, czyli Above Ground Level. Pomiar taki widzimy na aparaturze sterującej. Jak działa taki czujnik? Nie jest chyba tajemnicą, że wartość ciśnienia atmosferycznego zależy od wysokości mierzonej względem punktu odniesienia. Im wyżej, tym mniejsze jest ciśnienie. Tym punktem odniesienia może być poziom morza, ale może być też punkt startu drona. Czujniki takie są konstruowane w technologii MEMS i zawierają membranę będącą granicą między ośrodkami o różnym ciśnieniu. Przykładem są czujniki ciśnienia bezwzględnego, gdzie jedna z komór zawiera próżnię, a druga po drugiej stronie membrany jest poddana ciśnieniu powietrza. Odkształcenie membrany jest miarą różnicy ciśnienia. To odkształcenie mierzymy jako przemieszczenie membrany i tu stosuje się metody pojemnościowe lub optyczne, albo częściej jako wprost odkształcenie i tu prym wiodą tensometry klasyczne albo piezorezystywne. O tensometrach i sposobach pomiaru odkształceń zrobiłem osobny film. Tu wystarczy powiedzieć, że na wyjściu takiego czujnika dostajemy sygnał pomiarowy proporcjonalny do mierzonego ciśnienia. Tu bym postawił kropkę, jeśli chodzi o zestaw niezbędnych czujników w dronie. Ta bogata informacja pomiarowa jest poddawana fuzji danych i przekazywana do kontrolera lotu. A sama fuzja to temat daleko wykraczający poza treść tego filmu.
Wyniki pomiarów są porównywane z zadanym przez operatora sterowaniem i na tej podstawie kontroler lotu wysterowuje poszczególne silniki drona. Pierwotnie chciałem jeszcze powiedzieć o czujnikach dodatkowych, jak lidary czy kamery do detekcji przeszkód na trasie lotu drona. Ale nie chcę przedłużać tego filmu. Jeżeli chcecie materiał o lidarach, dajcie znać w komentarzach. Powiem tylko tyle, że lidar to czujnik laserowy działający na zasadzie pomiaru czasu przelotu wygenerowanego impulsu od nadajnika do przeszkody i z powrotem. Na tej podstawie jest możliwe bieżące tworzenie mapy 3D otaczającego dron środowiska. W najnowszym DJI R3S jest to wykorzystywane do mapowania terenu i zapamiętywania trasy przelotu. Dzięki temu dron jest w stanie powrócić do punktu startu położonego wewnątrz budynku, gdzie sygnał GPS nie jest dostępny. Popatrzcie na film, który pokazuje automatyczny powrót drona do punktu startu położonego w garażu podziemnym. Robi wrażenie. Myślę, że jest to dosyć niesamowite, że dzisiaj tak naprawdę każdy z nas za nieco ponad 1000 zł, czy nawet mniej, bo przecież są też tańsze drony, może sobie taki statek powietrzny kupić, latać nim w dosyć wyszukany sposób, a dron jakby też sam potrafi zachowywać się bardzo stabilnie, omijać przeszkody, nagrywać filmy czy robić świetne zdjęcia. Ta technologia jeszcze kilkanaście lat temu w takim rynku konsumenckim nie była dostępna. Powiedziałem Wam nieco o czujnikach wykonanych w technologii MEMS. Takie czujniki również są stosowane w bardzo wielu innych urządzeniach, między innymi w samochodach jako element systemu bezpieczeństwa EPS. Jeżeli chcecie, żeby taki film o czujnikach w pojazdach powstał, dajcie proszę znać w komentarzach. Tymczasem dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem.